To jest Gadająca muszla. Opowieści o uchodźczym życiu i ludziach, którzy je tworzą. Warszawa była moim pierwszym przystankiem w Polsce. Zaledwie 2 noce w hotelu, zanim ruszyłam dalej do Gdańska, gdzie czekało na mnie mieszkanie wynajęte na kilka miesięcy. To miał być krótki etap, chwilowe zatrzymanie się, zanim spróbuję zrozumieć, co dalej. Już od progu czułam, że to miejsce jest pełne historii innych ludzi. W hotelu dowiedziałam się, że od 2 miesięcy przyjmował uchodźców z Ukrainy za darmo. Ja miałam swój pokój opłacony, ale nie chciałam tego podkreślać. Wszyscy byliśmy w drodze, wszyscy szukaliśmy miejsca, w którym można choć na chwilę odetchnąć. Na zewnątrz Warszawa żyła swoim rytmem. Zwykły piątkowy wieczór w wielkim mieście. Ludzie kończyli pracę, kawiarnie były pełne rozmów i śmiechu. Wszystko wyglądało tak, jakby nic się nie wydarzyło. Jakby wojna była tylko odległą wiadomością z telewizji, a ja niosłam ją w sobie, ciężką, niewidzialną, nie do podzielenia się. Ta zwyczajność bolała jeszcze bardziej. Czułam ulgę, że jestem w bezpiecznym miejscu, ale była to ulga połowiczna. Strach i depresja, które przywiozłam ze sobą, nie zniknęły po przekroczeniu granicy. Towarzyszyły mi w każdym kroku, w każdym oddechu. W hotelu trudno było mi znaleźć wspólny język z innymi uchodźcami. Wydawali się turystami. Planowali zakupy, wycieczki po mieście, obiad w restauracji, jakby nic się nie wydarzyło w ich życiu. W tramwaju podsłuchałam rozmowy kilku wesołych kobiet, które planowały zakupy w centrum handlowym. Patrzyłam na nich i czułam się jeszcze bardziej samotna. Może dlatego, że wielu z nich wierzyło, że wojna skończy się szybko i że wkrótce wrócą do domu. A ja już wtedy głęboko w środku czułam, że powrotu może nie być, że ta zmiana jest ostateczna i od niej nie można uciec. Noce były najtrudniejsze. Nie mogłam spać. Budziłam się o 5, 6 rano, jakby ciało nie pozwalało mi odpocząć. Wstałam i czekałam na moment, kiedy będę mogła ruszyć dalej. Jakby sam ruch, droga mogły przynieść spokój. Jakby to właśnie w drodze było więcej bezpieczeństwa niż w zatrzymaniu się. Ciągła ucieczka, tym razem od siebie. Warszawa była tylko przystankiem, ale to właśnie tutaj po raz pierwszy poczułam, że moje życie podzieliło się na 2 części. Na czas przed, kiedy miałam dom, do którego mogłam wracać, i na czas po, w którym muszę szukać nowego miejsca i nowego początku. Patrzyłam na Tynkę, mojego kota, który w hotelowym pokoju zachowywał się tak, jakby znał to miejsce od zawsze. I myślałam, że on potrafi znaleźć bezpieczeństwo w każdej przestrzeni. Dla niego dom był tam, gdzie mógł się położyć i poczuć bezpiecznie. Patrząc na niego, myślałam, może i ja muszę nauczyć się tego samego. Warszawa stała się dla mnie progiem, miejscem przejścia. I to właśnie tutaj zrozumiałam, że nie mogę czekać na powrót do dawnego życia, że muszę zacząć budować nowe.